Siema, siema! Majek z The Banana Life się kłania. Dzisiaj nagrywamy z pięknej Buzanady. Może przesada z tą pięknością, ale ogólnie Buzanada jest ciekawa. Kulinarnie przede wszystkim. I dzisiaj zabieram ze sobą Iwo, rdzennego mieszkańca Teneryfy. Siema wszystkim. To jest właśnie Iwo. I Iwo będzie ze mną dzisiaj degustował jedzenie w Guacincze, czyli lokalnej restauracji. Zobaczymy, damy wam znać, co to będzie i czy będzie smaczne, czy nie. Zabieram was dzisiaj do Las Gangaras. Teraz jesteśmy w parku głównym w Buzanadzie. Ogólnie Buzanada jest taka dzielnica lokalna, czyli nie ma dużo turystów, ale co się tam znajdzie. Ale znowu ze strony kulinarnej Buzanada ma parę miejsc naprawdę fajnych do zaoferowania. Mogę tutaj zarekomendować na przykład La Brasę albo Tio Julio. To też jest takie Guacincze tutaj, które też jest warte polecenia. Oczywiście dzisiaj będziemy oceniać restaurację Las Gangaras i zaraz się zobaczymy. Słuchajcie, tu chcemy wam pokazać, jak wygląda ogólnie Las Gangaras. Ja to zawsze porównuję do takiego polskiego skansenu, słuchajcie, bo naprawdę wygląda to jak polski skansen. Szczególnie te takie domki z kamienia. Ja bym to określił, że jest to taka hiszpańska finka. I jak widzicie, ludzie sobie siedzą w takim właśnie klimacie. Jest tak swojsko, jest tak przyjemnie, szczególnie jak jest jeszcze słoneczko. Możecie sobie usiąść w cieniu tych wszystkich drzew tutaj. No jest naprawdę pięknie. Co najlepsze, słuchajcie, mamy tutaj też zniżki na wynajęcie tych oto domków. Zajrzyjmy, może się da tutaj zajrzeć do jednego z nich. Spróbujmy otworzyć. Nie wiem, czy jest taka opcja. Jest taka opcja, słuchajcie, zajrzyjcie do środka. Zobaczcie w takim klimacie, jaką możemy wam stworzyć imprezę. Pamiętajcie, The Banana Life zabierze was wszędzie, ale właśnie do takich miejsc chcemy was zabrać, chcemy wam pokazać, jak możecie spędzić swoje urodziny, imieniny, wesele, jakąkolwiek sobie tylko imprezę zażyczycie. Także zapraszamy, słuchajcie, i do kontaktu. My wszystko zorganizujemy. Na pewno u nas będzie taniej, aniżeli byście chcieli bezpośrednio wynająć takie miejsce tutaj w Las Gangaras. Zapraszamy. No i co, idziemy dalej, słuchajcie. Zobaczcie, to miejsce może pomieścić naprawdę wiele osób, więc jeśli chcecie nawet wesele, zorganizujemy wam tutaj wszystko. Pamiętajcie, że wesele to nie jest tylko lokal, ale to jest także, to są wszelakie nakrycia, to jest cała otoczka dookoła, którą my jesteśmy naprawdę w stanie zorganizować na naprawdę wysokim poziomie. U nas nie ma lipy, słuchajcie. Kolejny tutaj jeszcze wam pokażemy kolejny domek. Tu naprawdę możecie się poczuć jak na wsi, ale jakiej hiszpańskiej, teneryfskiej wsi. Nie wiem, czy tutaj akurat się da wejść. Myślę, że się powinno dać. Trzeba trochę siły użyć. Zobaczcie kolejny domek. Pięknie, słuchajcie, pięknie. W takim klimacie pić wino, jedząc naprawdę teneryfskie dania. No, kto by nie chciał? Kto by nie chciał takiego doświadczenia? Słuchajcie, zapraszam was, zorganizujemy wam wszystko. Idziemy dalej. Kolejną sprawą to jest to, że to miejsce ma też dla dzieci plac zabaw. Także przyjeżdżajcie z dzieciakami. Dzieci zostawiacie, dzieci mają tutaj pole do popisu niesamowite, jest boisko do piłki, są huśtawki, jest jakaś zjeżdżalnia, jakieś sprężyny do bujania. Jest wszystko, czego potrzebujecie na imprezę. Ale pokażę wam jeszcze jedną sprawę, którą naprawdę dzieci uwielbiają. I idziemy tam teraz. Co jeszcze tutaj jest fajne, ja dlatego nazywam to skansen, bo mamy tutaj bardzo starą wyciskarkę do winogron. Tutaj się robi molasę, chyba tak to się nazywa, molasses, i tego tutaj nie robią, to po prostu sobie stoi, bo to kiedyś było to używane do wyciskania soku z winogron. Także tak to wygląda. Ale słuchajcie, co jest tutaj bardzo też fajne i co też mi przypomina taki wiejski klimat, to są właśnie
te oto osiołki, słuchajcie. Zobaczcie, jakie słodziaki. Piękne. Można je czasami, za pozwoleniem tutaj oczywiście właścicieli, można je trochę pokarmić, można je pogłaskać, także uwierzcie mi, dzieciaki będą zachwycone. W takim klimacie zjeść sobie i wypić prawdziwe, lokalne wino, nie ma nic chyba lepszego. Warto powiedzieć na pewno też tutaj o piwach. Piwo tak naprawdę podawane jest na Teneryfie, nie tylko w Guacinczy, w każdej knajpie, gdzie pójdziecie, w dwóch rozmiarach, że tak powiem. Ale o tym powie wam coś Iwo. Iwo, jak nazywa się małe piwo? Tutaj mamy dwa rodzaje piw. Tutaj taki mały się mówi Kania. I duży to Hara. Dokładnie. No ja opowiem może coś też o winach. Wino tutaj w Las Gangaras jest bardzo, bardzo takie swojskie. Absolutnie nie podają tutaj wina w butelkach. Tak uważam się powinno w Guacincze podawać wino. I tutaj mamy białe wino, to jest wino seco, blanco seco i wino tinto. I tutaj mamy też dwie wersje, medio litro i litro. Bo możecie sobie wziąć karawki, jakiej wielkości chcecie, w zależności tyle, ile chcecie wypić. No my dzisiaj dużo nie pijemy, jak widać. Jest to bardziej dla was do pokazania. Na pewno tego wszystkiego nie wypijemy, chyba. Jak tutaj widać, przyszły startery. Mamy tutaj swojskie krokiety z mięsem w środku i z tuńczykiem. Tutaj mamy sos czosnkowy. Na pewno warto zamówić sobie oczywiście do wina czy do piwa tutejsze przystawki. Jedną z nich jest queso fresco. Jest to robione różnie, czasami jest robione z koziego mleka, czasami z krowiego mleka. Ten jest akurat z krowiego mleka. Do tego podają, jak widać, orzechy włoskie i dżem figowy. Naprawdę kombinacja nieziemska. Rewelacja, rewelacja. Salut! Przyszły właśnie kolejne nasze dania. Jedno z nich, też taką typową guacincze sprawą, jest zupa, która się nazywa potaje. Jest to po prostu zupa warzywna. Kolejną też taką rzeczą, którą my wszyscy znamy to z Polski, to jest nasza wspaniała kaszanka, słuchajcie. Nazywa się to morcilla. Tutaj się ją podaje, jak widać, z migdałami. Czasami są to prażone migdały, czasami nie. Ta kaszanka jest naprawdę, czasami bywa jeszcze lepsza niż ta z Polski. Też polecam i zapraszam do degustacji, słuchajcie. Trzeba już to jeść, bo jest ciepłe jeszcze. Wjeżdżamy teraz w zupkę, tak zwaną potaje. Zupka warzywna, jak widać, ziemniaczki, cukinia, jest jakaś fasolka, jest marchewka. Jest to zupa taka babcina, wiejska, z Polski, zupka. No nie ma tutaj nic specjalnego, co można by było tam opowiadać. Smakuje jak zupa warzywna. Jest troszeczkę taka, nie powiedziałbym, że słodka, to jest po prostu warzywna zupa. Trzeba ją na pewno sobie dosolić, dopieprzyć, bo no, nie ma co nawet za bardzo opowiadać o niej, ale jest smaczna, jeśli ktoś naprawdę ma fazę na zupę. A znam takich. Bez stresu można ją zamówić. Na pewno na kaca. Zupa taka będzie perfekcyjna, uwierzcie mi. Właśnie wjeżdża kolejne nasze jedzenie. Słuchajcie. I mamy tutaj mięsko z kozy. Mamy tutaj papas arrugadas, czyli ziemniaki w soli. No i oczywiście frytki. Tutaj trzeba... Trzeba tutaj powiedzieć, że frytki właśnie tu w Las Gangaras, często to jest na Teneryfie, że są naprawdę z prawdziwych ziemniaków. Nie jest to absolutnie nic mrożonego. Bo po prostu jak smak z dzieciństwa. No rewelacja, słuchajcie. Tutaj mamy, jest to królik w sosie salmorejo, czyli conejo salmorejo. Spróbujemy tutaj kaszaneczki, słuchajcie, czyli morcilli. Ta kaszaneczka jest w tym przypadku akurat na słodko, nie każdemu może to podchodzić. Klejąca, zaklejająca troszeczkę buzię, ale dobra, w sumie jako przystaweczkę do jakiegoś piwa czy do wina, myślę, że zrobi robotę. Tutaj mamy też krokiety. Krokiety są z kurczaczka. No tu może tak trochę to pokażę. Z kurczaka i z tuńczyka. Słuchajcie. Do tego jest podawany
sos aioli, czyli tak naprawdę sos czosnkowy. O ziemniaczkach, co tu dużo mówić. Ziemniaki kanaryjskie, papas arrugadas. Kiedyś jeszcze gotowano je w wodzie morskiej. Teraz już się tego nie robi. Gotuje się to w normalnej, wysoko osolonej wodzie i zostawia się do tego, żeby ta woda po prostu odparowała. I jak widać, ta sól zostaje na ziemniakach. Ziemniaki, uważam, kanaryjskie są rewelacyjne, bo z wulkanicznej gleby mega mają smak, teksturę. Ziemniaki papas arrugadas tutaj, ja uważam, że nie ma lepszych. Jak widać, już wszystko mamy tutaj. Wszystko domowe, wszystko kanaryjskie i wygląda to mega dobrze. Wbijamy te frytki. Powiem wam, mega dobre frytki. Takie swojskie jakby. Nie takie kupione po prostu z jakiegoś tam sklepu, mrożonki, nie. I tutaj jeszcze mamy zupę warzywną. No. Warzywa oczywiście. Mamy tutaj mięso z kozy. Kaszankę oczywiście i krokiety. Wszystko domowe. Wbijamy. Teraz wjeżdżamy w Kuskę, słuchajcie. Dla mnie to jest po prostu... Do momentu, kiedy nie przyjechałem na Teneryfę, nie jadłem nigdy koziego mięsa. Jadłem przeróżne mięsa, bo trochę podróżowałem po świecie, ale nigdy nie jadłem koziego mięsa. I powiem szczerze, rewelacja. Słuchajcie, no powtarzam to rewelacja, ale to jest naprawdę super, super klimat. Ta koza jest gotowana bardzo długo. Jak widać, to mięso się po prostu rozpada, rozrywa. Jak włożycie to do buzi, razem z tym sosikiem tutaj, to mięsko, słuchajcie, ono się lepi. To jest takie klejące. Petarda. Zawsze polecam każdemu mięso z Kuski i uwierzcie mi, nie jedna osoba do dzisiaj wspomina. Ktokolwiek nie przyjeżdża na Teneryfę, mówi, że zawsze musi zjeść mięso z kozy. Polecam. Opcja petarda. Tutaj, co też polecam, nie zawsze jem to. Też nie jadłem, szczerze, dopóki nie przyjechałem na Teneryfę. Jest to tak naprawdę królik, czyli conejo. W sosie salmorejo. Conejo w sosie salmorejo. Mięso trochę podobne do kurczaka, takie może ciemne, może bardziej do indyka, ale już wgryzam się i zaraz wam powiem, jak ono smakuje. Mięsko z królika, jak ktokolwiek nie jadł, a ktokolwiek jadł, wie, że ono jest bardzo delikatne. Bardzo przypomina kurczaka, słuchajcie. Kurczak, indyk, coś pomiędzy. Tutaj akurat to mięso się bardzo rozpływa. Nie używam żadnej siły, zobaczcie, ono się po prostu rozpada. Jest rewelacja. Sos salmorejo, on bazuje na wędzonej papryce. Niektórzy tego nie lubią, niektórzy lubią. Ja osobiście uwielbiam. Te sosy są naprawdę fajne. Nie jest to pikantne, czasami bywa pikantne, ale w tym akurat tutaj w Las Gangaras nie jest to pikantne. Także też opcja, słuchajcie, którą naprawdę polecam, bo jest super. No, co tutaj dużo ukrywać. Z tych wszystkich tutaj dań dzisiaj, jedyne chyba, na co miałbym długie zęby, to jest ta kaszanka. Ona jest dobra, aczkolwiek ona jest na słodko. To nie jest mój typ kaszanki. Ja wolę kaszankę na słono, ewentualnie skarmelizowaną cebulą. No w tym przypadku sama kaszanka jest słodka, więc to nie jest mój typ. Ale królika jak najbardziej mogę polecić, bo jest naprawdę super. Smacznego! Słuchajcie, na dzisiaj to już wszystko. Iwo, podobało ci się? No, bardzo dobre jedzenie, bardzo fajny klimat. Oczywiście oszołki za nami. Tak jest, dokładnie. Jedzenie jest bardzo fajne, nie ma co narzekać, wino perfekt. Słuchajcie, tylko przyjeżdżać. Dzwońcie do mnie, zabukujemy wam tu każdą imprezę. Oczywiście, możecie sobie tutaj przyjechać na lunch, kiedykolwiek chcecie, ale jeśli chcecie jakąś imprezę, dzwońcie do mnie, ja wam to zorganizuję naprawdę w wykwintnym stylu, na poziomie i nawet, zobaczcie, osiołki się cieszą, jak nas widzą. The Banana Life, zapraszamy. Bye.